Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemeczka, z tej strony Mitrox, zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny Francji Valhalla, tym razem w dodatku Oblężenie Paryża. Czyli w dodatku, który w sumie najbardziej mnie ciekawi póki co, bo jeszcze mam świt Ragnaroku, który wydaje się być tak kompletnym kozakiem, że muszę po prostu go mieć. Tylko że na pewno w premierze go nie kupię, bo zanim wypuszczę te wszystkie 219 odcinków, to jeszcze trochę minie. Ale świt Ragnaroku na pewno muszę ograć, bo do tej pory miałem ograne większość świąt, do tego ten dodatek crossover DLC, jeszcze do tego Gniew Druidów, no i aktualnie Oblężenie Paryża. Sam dodatek trwa 5 godzin, 6 godzin ewentualnie, jeśli chodzi o sam wątek fabularny. Ja, jak wiadomo, staram się robić wszystko na 100%. I tak właśnie Valhalla mam ukończone na 100%, dodatek Gniew Druidów też, poprzedni dodatek też. I tyle w sumie mogę powiedzieć. Mój plan na razie jest taki, że będziemy robić cały czas wątek fabularny, dlatego że niektóre misje z tego co widziałem zabiorą nas do na przykład jakichś zamków, czy do czegoś tam innego, gdzie będziemy mieli skrzynie do splądrowania, które to skrzynie wliczają się w progres danego regionu. Więc na razie wątek fabularny tryhardujemy przez najbliższe chyba parę godzin, czyli na przykład 4. Potem będziemy robić głównie aktywności poboczne, bo chciałem ten dodatek również skończyć na 100%. Jeżeli będzie na przykład wątek fabularny koło jakiegoś zadania pobocznego, oczywiście, że tam się udamy. Na razie mamy 118 godzin gry i ostatnia gra była miesiąc temu, można powiedzieć, bo ja to w styczniu nagrywam. I wyspa Sky, czyli wyspa, w której zakończyliśmy dodatek crossover DLC. Aktualnie będzie trzeba udać się do krótszej przystani, bo tam będziemy mieli gości z Francji. A w zasadzie Franka i chyba kogoś tam innego, nie pamiętam już. Wiem, że w odcinku ze świętem jakimś tam mieliśmy właśnie ową informację. Ja aktualnie gram na grafice, na takich ustawieniach własnych, wysoka, tutaj średnio, tutaj wysoka, czyli priorytet chyba wysoki. Jak widać mam tutaj Ryzena 5 3600, GTX-a 1660 Ti od TUF Gaming i Home Premium Edition Windowsa. Też mam te jakie ustawienia. Sterowniki graficzne i gram na podkręconym procesorze, jak i grafice. Zobaczymy, ile damy wycisku samej grze. Na pewno będzie trzeba udać się do krótszej przystani, bo tutaj wyspę Sky mamy zrobioną. To udajemy się w takim razie do Anglii, jeżeli się nie mylę, podróż. I w tej Anglii nie wiem gdzie będziemy, ale mam nadzieję, że w krótszej przystani. I to będzie już kolejny region, do którego będziemy mogli podróżować. Do tego jak dojdzie świt Ragnaroku, to tych terenów będzie tak dużo, taki ogrom, że naprawdę cieszę się, że tą grę skończyłem parę miesięcy temu. Bo to nagrywałem w wakacje w 2021 roku. O, i dalej mamy ten wygląd. A co to tak? Wydawało mi się, że powinien już minąć, ale w porządku. I tutaj mamy Francja. Obcy niosące podarki. Do krótszej przystani przybyli goście z podejrzanie hojnymi darami. Spotkał się z gośćmi z Francji. I oni byli tutaj, 180 metrów, w porządku. Jeżeli chodzi o samą postać, to wydaje mi się, że chyba powinien dostać jakiś ekwipunek, albo specjalne bronie, kosy i tak dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jednak mam ciągle ekwipunek z Gniewu Druidów. Bo on wydaje się być w porządku. Jeżeli chodzi o sam poziom, to ja mam bardzo wysoki. Ciekawe mnie tutaj jedno. Czy naprawdę jeszcze ten event trwa? Gdzie to było zadania? Święto Jule jeszcze? 20 dni. A, to jest Święto Jule. A ja chyba Święto Jule już miałem, tak mi się wydaje. Wirujące cele. Rozumiem Brownem. Pięściarski Jule. Wydaje mi się, że ja to już miałem. No to w takim razie umiejętność jeszcze bym zobaczył. Co my tutaj mamy? Mogę w coś tutaj wydać? Nie mogę, czy ja już mam maksymalny, tak? Nie wiem, ale tutaj zapomniałem o tym, przecież tutaj w tych ścieżkach jeszcze mamy. Właśnie. Punkt umiejętności na nic niestety nie wydamy, bo je dostajemy za stojące głaza, albo jeszcze jakieś tam inne aktywności poboczne. Chyba, że tutaj bym to ulepszył. Nie, no nie mogę. To jest właśnie trochę słabe, ale ja mam 472 plus 1 plus 5 plus 50. Więc poziomu mam dość dużo. Gram na łatwym poziomie trudności albo średnim, już nie pamiętam, ale chyba na łatwym. I tyle mogę powiedzieć. Nawet to jest ciężkie do uwierzenia według mnie, że 220 odcinków to już jest z jednej gry, która ma...
Is that everything? This feast has to be great. Yes, it is our last chance. Wolf-kissed. Welcome to Ravensthorpe. I'm Eivor, though you seem to know me already. You are well known to us. I am Toka Sinriksdottir, and the Frankish boar with me is my advisor, Pierre. We are here on behalf of Sigfred of Francia, renowned warrior and leader of the Northmen there. You look to be at home here already. How could we not be? What you have done in this place is amazing. The guest house is a fitting addition. We have also brought new tastes for your long table from Francia. If it is drink you prefer, we have mulled wine. Very generous. Some might say overly generous. Consider it a token of goodwill from the hand of my uncle Siegfried. You know, clan to clan. That would be blood if any here heard I refused to feast, so consider it accepted. Yes, you honor us. Ravensthorpe reminds me of how Francia used to be. Given the chance, I would visit often. And you would be welcome. Yet you do not share your gifts for nothing. I await the boon you surely will ask of me. Tales of your judgment prove true. You can teach me some of that wisdom over ale this day. Shall we begin? Let us see if these Frankish treats hold up to scrutiny. Let us eat! How one can prefer ale to wine? Mon Dieu, it astounds me still. You Norse may have us Franks on the battlefield, but when it comes to drink, we stand unbeaten. If it makes me drunk, I'm glad to drink it. Are there no standards anymore? I want to show you something. In our travels throughout England, I have taken swords in raids and battles. This I took in a holmgang against two oafish brothers in East Anglia. Tis but a one twig, but is still my favorite. So you've traveled to all corners of this land before arriving at Ravensthorpe. To what end? I mean to entice you and others like you to join in the glorious raids along the River Seine. Who have you talked with thus far? Many. Jarl Heminger, Guthrum, even Halfdan. Paris itself is set to be sieged. And after that, we will have amassed more riches than anyone in England has dared imagine. Let me guess how many Jarls will join you on your Frankish raids and sieges. None. They just fail to see the scale of the bounty we stand to plunder. What do you really want, Toga? Every word I have said is true. But there is something else. A new power is rising in Francia. What kind of power? The Frankish kingdoms have been united under one king, Charles the Fat. And with this combined strength, Charles has begun a slow march against the Norse villages there. He killed my father and wiped out my village. I am sorry for your father and your village. But we have our own troubles here in this land. With Charles the Fat in power, those troubles will worsen. After his campaign in Francia, he will come for England. Charles will come for you and your clan. His armies multiply by the day. Real soldiers and cavalry, not like the Saxon farmhands and gillers in these parts. If the Raven clan were to help you, what is it you would ask of us? Our chieftain, Siegfried, prepares to siege Paris and make the Franks rethink their actions against we Norse. And our longships will grow heavy with treasure in the doing.
My scouts attest to the claims of Toka and her people. But before now, I saw no reason to involve our clan. Do you see reason now? If the Mad King Charles does have ambitions for England, we should act. The Siegfrieds you mentioned, he rallies the Norse there. Joining him could be our chance to push back against this new king. Or I could meet this Charles myself, and if he will not deal with me, I kill him. This problem is bigger than one king. If we kill one, another will rise. Were he murdered by a Norse from England, it could bring the Franks to our shores even sooner. Then I will be mindful of who I kill and who I ally with in Francia. Could be a stable king is the way to keep Ravensthorpe safe. Let me see the sword. I wish to examine the ironwork. No, I stole this, and it is mine. Fine. If you will not show it to me, I will have to take it. Ready yourself, Pierre. I challenge you to a holmgang. Enough! Toka, you came here looking for help with this new Frankish threat, and the Raven clan will answer your call. You will? You will! I promise you will not regret this. Find Pierre when you have prepared, and we will make for Francia at once. Thank you. My head. I should have kept to ale. Toka said to find Pierre when I'm ready to travel to Francia. Pierre jest tutaj, dobra. Jeszcze zrobimy tutaj jedno, bo mam wrażenie, że dźwięk tutaj jest. Jest trochę za cicho. Poziom ogólny 75, efektów dźwiękowych. A czy tutaj nie było przypadkiem wzmocnienia głosu, czy coś takiego? Jest zwiększenie głośności, ok. To może jeszcze troszkę. Bo mam wrażenie, że za cicho jest trochę gra. Ale powiem, że wprowadzenie w porządku, ciekawe wydaje się być. Ja najbardziej chciałem kupić ten dodatek ze względu na to, że w sensie serialu Wikingowie, który był na Netflixie, a w zasadzie dalej jest chyba, jak i na History Channel chyba, oryginalnie był. Właśnie, jeżeli chodzi o historię Ragnara Lodbruka, nie wiem, Bjorna Żelaznobokiego i resztę synów po prostu Ragnara, to właśnie był tam atak na Francję, który zakończył chyba niepowodzeniem, potem drugim podejściem, w którym, no, sprytną metodą, tak jakby upozorowania śmierci, udało się dotrzeć do katedry i tam zagrozić tam paru królom. W porządku to akurat według mnie było. Bardzo, bardzo mi się chciało to oglądać. I mam nadzieję, że właśnie takie wielkie oblężenia tutaj będą się działy. Oby. Przy okazji dodatek kupiłem na przecenie za 50 zł, więc jeszcze lepiej. Czyli zaoszczędziłem trochę, bo jednak 100 za dodatek nie uśmiecha mi się, a chyba Gniew Druidów też kupiłem na przecenie, jeżeli się nie mylę. Pierre. Ready to leave for Francia when you are. Też podobno, jeżeli chodzi o samą Francję, to mamy nowe umiejętności, coś tam związanego ze szczurami, nowe bronie, nowe armory, dużo tego akurat tam może być. Jestem gotowy. Czyli taki typowy ekran wczytywania. Aby był taki wjazd jak do wysp Sky, to byłoby coś fajnego. Francia, the land of Charlemagne and the bitter prize of Ragnar, sacked Paris for a fortune in silver and sorrow. Now a new king rises, uniting Franks against Norse in open battle, and casting angry eyes toward England. I must stop this mad king from sending war across the sea,
Already his armies assemble, and crows gather again over Paris. Okej, fajne wprowadzenie. Melunoids. Welcome to Francia! What? No sniveling emissary from King Charles to greet us? Believe me, wolf-kissed, you will feel the warmth of his welcome soon enough. Kusi mnie. Niedostępna jeszcze. The O! Mad King did this. We all had a part in it. O cholera. Sam klimat. Już to uwielbiam. Ja pierniczę. Uwielbiam takie gry. Albo dodatki. This is what he would bring to Ravensthorpe. It is. We are almost there, but we cannot take the longship around Paris as the Franks bridges block the way. Ale uwielbiam ten klimacik. Jak tak będzie przez całą grę. Cudo. Our village is inland. We will take the horses from here. The others will follow on foot. Is there danger of an ambush? Not this close to the water, and not at night. Siegfried has done his work too well. I will finish unloading the ship. You two go ahead. Many thanks, Pierre. And Eivor, there is something we should talk about when I arrive at Melun. Until then, ride safe. Mount up. The ride is not long. How will I face Siegfried? He entrusted me to gather axes. He wants me to lead one day, but I failed even this. The failure was not all yours, Tuka. Jarls are ever busy with their own concerns. Ah, just give me strong ale and a good fight. What else matters? Mamy mapę. Cóż to za grafika? Wow! A, czyli tutaj myszką możemy się ruszać, dobra. Czyli tak. Everything, Melunois. No powiem, że tych tajemnic to jest dużo. No i mamy Paryż, czyli stolicę. Czy mamy raz, dwa, trzy, cztery tereny, okej. Z czego 3 są główne. Tutaj po bokach nic nie mamy. Od razu jest szybka podróż. Ukryta przystań. Okej, jakaś osada, to jest pewnie Melun. Ale nie, Melun pewnie będzie tam. Chociaż nie, na pewno będziemy tak jechać, okej. Mnie ciekawi tutaj najbardziej zadania. Mamy Francja, wojowniczy władca Melun. A czy w zakonie coś nam się nowego pojawiło? Tutaj mamy dzieci Danu, albo... Nie, teraz mamy dzieci Danu, faktycznie. Tutaj jest wszystko na 100%, tutaj również. Ciekawe, czy w tym dodatku również będą członkowie zakonu. To byłoby ciekawe. Scouts. They have been watching us closely of late. What do you think it means, Eivor? That Siegfried has not finished his work yet. Siegfried will not be finished until there are no more Franks left to fight. Scouts have been gnawing at our heels ever since Charles forced us from the north. He pushes hard against your people. You might have to lead sooner than you expect, Toga. I may not be the best one to do it. I see the longhouse. We are almost there. No powiem, że graficznie bardzo mi się podoba. Na bardziej takie zielone tereny wjeżdżamy. No, na razie nie ma wycisku, tyle powiem. Klatki są akurat bardzo fajne. Akurat w Valhalli można już zleć na te 50 klatek. Ważne, żeby było na wysokich. Ale no powiem, że... Wow! Co prawda to nie jest Shadow of the Tomb Raider ani Hellblade, ale ta grafika ma coś w sobie. Jesteśmy warci, nie wiem, 2 armie, tak mi się wydaje. Co ta toka mówi? Welcome to Milan. We should find Siegfried. Niby mamy tutaj jakieś aktywności obok, ale na razie wątek fabularny przez najbliższe odcinki. Bo nie chcę tutaj akurat się z niczym spieszyć, a akurat odcinków powinno starczyć chyba na 20. Olga, you have returned. All went well, I hope. Are the others you brought coming behind you? I need to find Siegfried. Of course. Well, you will find him where he always is.
Ah yes, he will be at the burial grounds, staring into the mist. It is where he begins most days. This way. Tak, uwielbiam to powolne chodzenie, no naprawdę, fajne jest. Szkoda, że tego w większości gier nie ma. Ciekawe, że tutaj będzie coś nowego. Sinrik, my father, lies there with the others. We should go. Bo jednak w Gniewie Druidów mieliśmy nowe aktywności poboczne, a tutaj? Mam nadzieję, że tak. Bo tam były wyzwania Morgany chyba. Kurhany. There's something calming about this place. It is a beautiful land. Or would be if it was not filled with Franks. There is Siegfried. You go ahead. He may not be happy to see me return with so few allies. Siegfried. You came, Wolf-Kissed. Good. You knew it was me. Pierre sent word ahead. Your axe will be a boon to us. I heard your axe has been busy as well. Yes, I've slain many on the open field with honor, as Odin intended. It is our way. But it is not their way. The Franks dragged our Jarl Sinrik from his bed and gutted him like a coward. They did not even bury him, just left his body for the animals to take. I raised this mount for him. You want me to join your side against these Franks? There is no side. There is only blood debt and vengeance and Helheim for those I split with my axe. I know of blood debt and vengeance. When the time comes, Siegfried, you will have my axe. Good. 'Tis as I hoped. Now we will feast, and I will tell you of my plans for Paris. This is Vidar, a more noble beast I have never known. Wydaje mi się, że to jest chyba odpowiednia długość na razie tego odcinka. Dlatego zapowiada się bardzo ciekawie. Zobaczymy, jak to będzie dalej się rozwijało, ale póki co dokończymy ten odcinek.